Dzień dobry. Dziś zajmiemy się wymianą paska napędu alternatora. Ten przejechał 170 000 kilometrów i ma bardzo wiele lat. Został założony jeszcze w fabryce w Bawarii. Przetrzymałem go trochę, aby sprawdzić, kiedy trzaśnie, no ale nie chcę. Jak to jest w ogóle możliwe? Był kontrolowany co 20 000 kilometrów, a jego napięcie regulowane. Regulowane, bo BMW 1150 daje możliwość regulacji naciągu paska. Gdy się trochę rozciągał przy pomocy kilku drobnych narzędzi i klucza dynamometrycznego, a więc bardzo precyzyjnie, można go było naciągać. Dzisiaj rozciągnięty pasek się po prostu wyrzuca. No więc jak to zrobić, jakich narzędzi użyć, gdzie warto jeszcze popatrzeć i gdzie ile newtonometrów? Krok po kroku, już za chwilę. Zapraszam na warsztat. Witaj w warsztacie dla amatora. Jeśli lubisz serwisować swój motocykl samemu, jeśli korzystasz z tutoriali na YouTube, zapraszamy Cię do naszego warsztatu. Dowiesz się i zobaczysz krok po kroku, jak samodzielnie wykonać drobne i te bardziej skomplikowane naprawy. Wszystkie przedstawione instrukcje podparte są informacjami z BMW Database dla mechanika BMW Motorrad oraz wiedzą zebraną od użytkowników. Zapraszamy Cię do subskrypcji i witaj w warsztacie najłatwiejszym z możliwych. Aby dostać się do napędu alternatora w tym motocyklu, jak i w 1200 GS, wystarczy odkręcić jedynie kilka małych śrubek. Koła pasowe i sam pasek ukryte są pod czarną, plastikową osłoną z przodu motocykla. Do wszystkiego mamy łatwy dostęp, a aby zdjąć osłonę, wystarczy tylko klucz typu Torx o rozmiarze 25. Sama osłona będzie próbowała się bronić przed wyjęciem. Musimy użyć sposobu i sprytnie ją ustawić. To koła pasowe utrudniają ten zabieg. Zwracamy uwagę na zanieczyszczenia wewnątrz osłony. Gumowy pył może świadczyć o jakiejś awarii. Tym sposobem uzyskaliśmy dostęp do napędu alternatora. Teraz możemy ocenić stan paska wieloklinowego, naciągnąć go lub wymienić. Alternator umocowany jest na tych trzech śrubach. Ta ostatnia jest jednocześnie częścią napinacza. Dzięki niemu będziemy mogli zmieniać położenie alternatora do góry i w dół, regulując w ten sposób naciąg paska. Aby dostać się do napinacza, musimy zajrzeć głęboko pod zbiornik paliwa po lewej stronie motocykla. Konstruktor przewidział niestety regulację po drugiej stronie tej śruby. Serwisówka mówi, że dla ułatwienia można zdjąć zbiornik. Nie jest to konieczne, ale my go zdejmiemy. Instrukcja mówi o demontażu świec dla łatwiejszego obracania wałem kormowym, ale bez tego zabiegu też można sobie poradzić.
To właśnie tutaj jest miejsce na końcówkę Torx 40 i klucz dynamometryczny. Po zluzowaniu tej śruby kluczem dynamometrycznym będziemy mogli precyzyjnie ustalić naciąg paska w sposób możliwie najbardziej bezpieczny dla łożysk alternatora. Ten pasek napędzał alternator w motocyklu od 170 000 kilometrów. Nosi wyraźne ślady przebiegu, ale nie został zniszczony. Jest krótki i napędza jedynie alternator. To zupełnie inaczej niż na przykład w samochodach. Dzięki temu ma szansę na bardzo długie przebiegi. Zastąpimy go produktem Continental 4PK 611. Ten pasek też będzie miał szansę na długi przebieg. Jeśli już tu jesteśmy, warto zajrzeć pod koło pasowe. Robi się to bardzo rzadko albo nawet wcale, a ukryte są tam elementy decydujące o pracy silnika. Wał korbowy warto teraz zabezpieczyć odpowiednią blokadą. To kawałek wygiętego pręta o średnicy 8 mm. Tutaj właśnie lubią zbierać się zanieczyszczenia. To czujniki Hala informujące komputer sterujący kątem wyprzedzenia zapłonu o aktualnym położeniu wału. To odkręcając te 3 śruby mamy możliwość wstępnej regulacji kąta zapłonu, ale o tym porozmawiamy przy innej okazji. Teraz należy zwrócić szczególną uwagę na ten blaszany ząb. Powinien znaleźć się dokładnie w tym miejscu, bo z położenia tego koła czujniki odczytują informacje. Kiedy wszystko mamy wyczyszczone i skontrolowane, pozostało zamontować z powrotem koło pasowe. Wracamy do naszego paska. To jest dobry moment, aby upewnić się, czy łożyska w alternatorze są w dobrym stanie.
Teraz, zakładając klucz dynamometryczny na napinacz, mamy możliwość ustawienia właściwego naciągu paska. Kręcimy kluczem do kliknięcia i trzymamy w tej pozycji. Pozostało przykręcić wszystkie śruby. Pamiętajcie, aby w tym czasie cały czas utrzymywać naciąg kluczem dynamometrycznym. Teraz nasz pasek jest naciągnięty dokładnie, z taką siłą, jaką chciał producent. Teraz mały trik. Jeśli ciężko jest dostać się do napinacza i nie chcecie zdejmować zbiornika, można to zrobić z drugiej strony. Po zluzowaniu tej śruby nakręcamy drugą nakrętkę i obie kontrujemy. Warto zamienić oryginalną nakrętkę na niską i drugą taką dokręcić. Dzięki takiemu zabiegowi, zamiast regulować naciąg w trudno dostępnym miejscu, można to będzie zrobić z przodu motocykla. Pozostało skontrolować, czy wszystko jest na miejscu i możemy zakładać osłonę. Warto tu czasem zaglądać. Jak widzicie, regularna kontrola naciągu paska pozwoliła mu na bardzo długą, bezawaryjną pracę, a dzięki właściwemu naciągowi łożyska alternatora są również bezpieczne. Dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam do warsztatu już za miesiąc. Namawiam do subskrypcji, komentarza i oczywiście, jak zawsze, do łapkowania. Cześć!